No i cześć siemaneczko, witam Was w całej swojej serdeczności na swoim kanale i jak widzicie dzisiaj od początku lecimy z dobrą kamerką. Cóż, czasami zdarzają się błędy, gdy ostatnio się taki zdarzył, mam nadzieję, że zbyt często takie coś zdarzać mi się nie będzie. A co dzisiaj będziemy przerabiać? A dzisiaj zobaczymy sobie, co wyszło z laptopa Tomka, ponieważ gdyż w laptopie Tomka parę rzeczy się podziało, no i myślę, że dzisiaj sobie to tutaj omówimy, obejrzymy, no i przede wszystkim zobaczymy, jak to teraz śmiga, więc nie przedłużając, zaczynajmy. No i co, ostatnio skończyliśmy na tym, że ten laptop był już złożony, w zasadzie brakowało paru zaślepek i można było stawiać system, więc zacząłem ten system stawiać i co się okazało, pod większym obciążeniem bank pamięci numer 2 również zaczął randomowo odmawiać nam posłuszeństwa. Więc co tutaj dalej się podziało? No, uzgodniliśmy z Tomkiem, że zrobimy tutaj mały upgrade w związku z powyższym i Tomek przeszedł, w zasadzie laptop Tomka przeszedł wewnętrzną, całkowitą metamorfozę. Co się złożyło na tę metamorfozę? No nic, słuchajcie, może pierwsze sobie zobaczmy, co tutaj z laptopa Tomka zostało zdjęte, co zostało wymienione i dlaczego, a później zobaczymy, co wyszło z samego laptopa. No więc tak, na początek, jak dobrze pamiętacie, wymieniliśmy matrycę i wymieniliśmy taśmę, która tutaj w tym miejscu zaczęła nam delikatnie bąblować. Taśmę włożyłem no i oczywiście zawiasy. Całość złożyłem w skrzydło tutaj Tomkowi, żeby ta matryca na czas transportu do niego dojechała w całości. Być może kiedyś jeszcze mu się do czegoś przyda, tego nie wiemy. I lecąc dalej, co tutaj dalej zaszło? Ano, wymieniliśmy palmrest. Sam palmrest został wymieniony dlatego, że ma tutaj frontalnie połamane dwa stędy. Po co to ma nam tutaj się bujać? Znaczy generalnie i tak by się nie bujało, ale z drugiej strony, jeżeli mam możliwość zrobienia czegoś dobrze, to uważam, że należy to dobrze zrobić. Dlatego też ten palmrest ze względu na stędy został wymieniony na taki, w którym te stędy są sprawne. W związku z tym, że tutaj jakby te dwa banki pamięci odmawiają nam posłuszeństwa na wszelką możliwą treść i jakość, tutaj niewiele z tym na kanale mogę zdziałać. Co by trzeba było zrobić? No to trzeba by było pewnie przelutować oba gniazda i generalnie nawet, kurde, bym się może i pokusił o kogoś, kto by się tym zajął, gdyby nie fakt, który Wam pokażę za chwilkę, więc w związku z powyższym wymieniliśmy płytę główną, a co za tym idzie, również musieliśmy wymienić pamięci i już Wam mówię dlaczego. Ale zanim do tego dojdziemy, powiem Wam, dlaczego tutaj stwierdziłem, że nie ma sensu tej płyty głównej w żaden sposób reanimować. Dlatego, że tu wylała bateria BIOSu i poszła zwarcie na sekcję dźwiękową i na sekcję tutaj touchpad trackpoint poprzez tą taśmę. Tutaj nie wiem, czy to ładnie widzicie, czy nie. Są zwarte ścieżki, jest wylana bateria poprzez ten kabelek. Niestety elektrolit z baterii nam się wylał. Tego wcześniej nie zauważyłem, ponieważ no kurczę, po pierwsze nawet nie przyszło mi do głowy, chociaż powinno, tak szczerze powiedziawszy. A po drugie, w momencie, kiedy to jest wszystko skręcone, no to wygląda to mniej więcej tak. Co za tym idzie, tego liku w ogóle nie widać, więc no gdzieś umknęło mi mojej uwadze w całym tym zamieszaniu. W związku z tym, że poszło gdzieś tutaj małe zwarcie na płytę, mamy też problem w oryginalnej klawiaturze z trackpointem. Na szczęście touchpad nam przeżył, a nawet gdyby nie przeżył, to takich touchpadów mam sporo. Więc jeżeli chodzi o komunikację, tutaj myszka jak najbardziej została zachowana. Nie działa trackpoint, natomiast cała reszta jak najbardziej jest ok. No i co? Jeszcze tutaj przy okazji całości podmieniłem Tomkowi baterię. Ten jego 2Power, pomimo tego, że w systemie nawet pokazuje, że się ładuje, co prawda 1% na godzinę, czyli już widzimy, że coś jest nie tak, ale mimo wszystko leci do przodu. Tak, później w momencie, kiedy odcinamy mu zasilanie, on automatycznie natychmiast odcina całego laptopa, co za tym idzie, bateria jest zużyta.
Ja też troszkę takich baterii na stoku miałem, poza swoimi sprzętami, które tutaj już mam odrestaurowane. No i pomyślałem sobie, że w związku z tym, że już tak się bawimy, no to może dorzucę Tomkowi i taką bateryjkę. Dodatkowo, co tutaj jeszcze zostało wymienione oprócz płyty głównej? No w związku z tym, że wymieniliśmy płytę główną tutaj na wyższy model, o czym zaraz sobie powiemy, to jeszcze udało się wymienić dzięki temu kartę grafiki. Więc jakby tak się temu przyjrzeć, z oryginalnej konfiguracji, która opiewała o Pentium 3 850 MHz, GeForce'a 2 Go 32MB z pamięciami SDRAM i 128 MB pamięci SDRAM PC100. Podmieniliśmy, tutaj zrobiliśmy swampa na podzespoły o charakterystyce Pentium 4 Mobile 1,8 GHz, 256 dwa razy 266 MHz taktowane i GeForce'a 4 Go MX440 z pamięciami DDR32 MB. Jak to tutaj wygląda, już Wam pokażę. Odpalimy sobie tego laptopa Tomka. Zaraz sobie go tutaj weźmiemy na tapetę i cyk, zobaczymy, jak to nam tutaj ładnie pali. Jak widzicie, nawet nie podłączałem zasilania, gdzie w tej chwili laptop nam wstaje. Wejdziemy sobie do BIOS-u, tak, a żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to tutaj mamy wewnątrz. I już tutaj tą kamerkę troszkę poprawimy, żebyście mogli sobie te parametry wszystkie zobaczyć. I tak, mamy Pentium 4 Mobile 1,8 GHz łamane przez 1,2. Co to oznacza? Oznacza to, że ten procesor ma zaimplementowany speedstep i generalnie możemy sobie tą prędkością modulować pod systemem, co Wam zaraz pokażę, płynnie, dzięki czemu tutaj możemy pracować zarówno na 1,2 GHz obniżając TDP i co za tym idzie wydzielanie ciepła, jak też na pełnej prędkości 1,8 GHz, co uważam jest fajne. Mamy tutaj 512 MB pamięci DDR 266 MHz, jak wcześniej wspomniałem, w dwóch kościach i mamy GeForce'a 4 Go 32 MB z pamięciami DDR. Oprócz tego mamy fajną matrycę UXGA Sharpa, którą na poprzednim odcinku Tomkowi tutaj wrzuciliśmy zamiast jego wbudowanego IBM-a, jego oryginalny dysk 10 GB, który co prawda do demonów prędkości nie należy, natomiast jest 100% sprawny, a z racji tego, że ja mam deficyt dysków, a z drugiej strony czy jest sens tutaj podmieniać dysk? Wydaje mi się, że nie. To jest ok. Poza tym mamy tutaj płytę z Inspirona 8200 w tej chwili. No i trzymającą, jak widać, baterię. I jak tutaj wygląda sytuacja z tą płytą i jakim cudem mamy tutaj temat taki, że nam to bangla w tej obudowie tomkowej. Ano tak, że tak naprawdę Inspiron 8000, 8100, 8200, a także Dell C800, C810 i C840 bazowały na tych samych kadłubach. Co za tym idzie, były naprzemiennie modularnie zamienne i można było sobie tutaj podzespoły z jednego do drugiego płynnie przekładać, ponieważ pasowały na stędy, na stójki, na wszystko 1 do 1. Tak samo miały zrobione wyprowadzenia gniazd, tak samo miały zrobione zasadniczo wszystko. Różniły się detalami oczywiście, tak jak w przypadku klawiatury tutaj tomkowej, żeby ją włożyć do płyty z Inspirona 8200, musiałem przełożyć samą wtyczkę w taśmie, co jest w zasadzie proste, ale trzeba było to zrobić. Tak, w przypadku układu chłodzenia, jeżeli mamy płytę z serii C800 albo Inspiron 8000, musimy delikatnie zmodyfikować chłodzenie z wersji wyższych, dlatego że ma troszkę szerzej rozstawione stędy, ale generalnie wszystko tutaj da się ogarnąć, a jak to mawiał kiedyś mój znajomy mechanik, jak jeszcze byłem dzieckiem, były czasy, kiedy tak naprawdę nie szło żadnych normalnych części nigdzie kupić, więc miał takie stare, dobre powiedzenie, które zawsze wdrażał, a mianowicie wszystko pasuje do wszystkiego, jest tylko jedna podstawowa kwestia spasowania. No więc tak, mamy tutaj zainstalowany Windows 98. Windows 98 jest w pełni skonfigurowany, ma zainstalowane wszystkie drivery, co sobie zaraz zresztą zobaczycie. Jedyny problem, jaki tutaj zaistniał w tym Windowsie, no to standardowy problem w przypadku Windowsów 98 i Deli, a mianowicie po instalacji wszystkich sterowników no mówcie co chcecie, ja bardzo lubię ten dźwięk, on jest dla mnie hypnotizing. Okej.
i tutaj sobie cyk zamkniemy. Jak mówiłem wcześniej, po instalacji wszystkich sterowników jedyny problem, jaki występuje w przypadku tych Deli, to fakt, że w momencie jak damy wyłącz komputer bądź uruchom ponownie komputer, zatrzymuje się nam tutaj na ekranie wyłączania i trzeba przycisnąć manualnie przycisk Power, nie zrobi się to z automatu. No i niestety tego tutaj nie przeskoczymy. Ja wiem, że są łaty w necie, ja wiem, że za chwilę być może ktoś z Was napisze, że to da się obejść. Nie da się, sprawdzałem, próbowałem, ale nie jest to żaden problem. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj driverów, jak wcześniej wspomniałem, wszystko tutaj śmiga i bangla. Wejdziemy sobie zaraz w menadżera. Spójrzcie, cyk. Mamy tutaj cały komplet sterowniczków postawiony. Mamy tutaj jakby odblokowany overclocking w przypadku tego chipu NVIDIA, natomiast OC tu w przypadku tej karty to jest maksymalnie 10%, co za tym idzie. Jeżeli Tomek będzie chciał, oczywiście może się bawić. Ja osobiście uważam, że to jest bez sensu. Spędziłem kilkanaście godzin na próbie uzyskania optymalnych wartości, jeżeli chodzi o wydajność tego laptopa i generalnie stwierdziłem, że OC tutaj troszkę mija się z celem, co nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś by chciał, jest to jak najbardziej wykonalne. Sam procesor tutaj taktowany jest 221 MHz, a pamięć 400 MHz. Mnie osobiście udało się uzyskać 470 na 270 MHz, ale przypływ wydajności względem podniesionych zegarów to było 10%, co za tym idzie, ja uważam bez sensu. Natomiast tak jak mówię, to jest wybór każdego indywidualny. Co dodatkowo tutaj zrobiliśmy? No, przetestowałem go pod każdym kątem, dlatego spójrzcie, jak to wygląda od dołu. Tak wygląda wynik PC Mark. Myślę, że jak na taki sprzęt nie jest wcale źle. Tak wygląda wynik 3D Mark 9.9. Myślę, że jest jak najbardziej ok. I tak wygląda wynik 3D Mark 2000. Myślę, że też jest jak najbardziej w porządku. Oraz tak wygląda wynik 3D Mark 2001 SE, co również uważam za bardzo fajny wynik, oscylujący w granicach, jak tutaj rozmawialiśmy z Tomkiem, GeForce'a 3 Titanium 200. Więc wydaje mi się, że jest całkowicie i jak najbardziej ok. Co się tyczy tutaj innych rzeczy, jakie zostały zrobione, sprawdziłem cały dysk pod kątem błędów narzędziem Norton Disk Doctor. Jak widzicie tutaj na ekranie, wszystko jest również jak najbardziej ok, więc wydaje mi się, że ten dysk jeszcze jakiś czas Tomkowi pożyje. Oprócz tego zainstalowałem tutaj Tomkowi bardzo fajne narzędzie, które generalnie zarówno w tych delach, jak i w innych delach fajnie tutaj pozwala na modulację tabeli wentylatorów, a także kontrolę temperatur. Sam program nazywa się, jak to przeczytać? To jest i8K Fan GUI. Nie wiem, czy to się tak czyta. Jeżeli ktoś wie, jak się to czyta, to bardzo fajnie by było, jakby mi powiedział, bo program jeszcze wielokrotnie będzie się pojawiał na odcinkach. Natomiast generalnie jest to program, który tutaj z założenia został wypuszczony do tej serii Inspironów, natomiast działa z całą serią C, działa z seriami wyższymi, łącznie z seriami Centrino, już z Core Duo nie, natomiast do Centrino drugiej generacji jak najbardziej śmiga i warto sobie z niego skorzystać, choćby ze względu na to, że możecie sobie tutaj kontrolować temperatury. Już nie mówię o tym, że możecie sobie kontrolować wszelkie wbudowane wentylatory i budować nawet własną tabelę wentylatorów, kiedy który się ma załączać, w jakich warunkach, w jakich temperaturach i tak dalej. I generalnie do czego tutaj się to nam sprowadza? Ano do tego, że mamy tutaj programik, który po instalacji, gdzie tutaj Tomek już ma oczywiście wszystko skonfigurowane, pojawia nam się w zasobniku po prawej stronie i mamy możliwość sprawdzenia temperatury procesora w przypadku tego laptopa, ile jest tutaj załadowany, jak mocno jest obciążony, temperatury karty graficznej, no i możliwości odblokowania, sterowania samymi wentylatorami. W dalszej części tutaj tego oprogramowania możemy sobie oczywiście ustawić, w jakich warunkach te wentylatory mają nam się uruchamiać, całą tabelę, wszystko, jak to tutaj porobić. Także jeżeli ktoś się chce pobawić, jak najbardziej też można. Jak widzicie, nawet po samej nazwie, to docelowo ten program został stworzony właśnie dla tych Deli. Dell Inspiron 8808-200 Fan Control, wersja 2.2. I teraz wersja 2.2 współpracuje z Windowsem 98. W sieci znajdziecie wersję wyższą i ona będzie współpracowała już tylko i wyłącznie z Windowsem XP.
Generalnie, jeżeli chodzi o kontrolę wentylatorów i ten program, to jego wersje występują zarówno dla DOS-u, jak i dla Windowsa 98, jak też dla Windowsa XP. I jeżeli byście chcieli taki programik, to zostawię Wam link w opisie tego filmu. Natomiast tutaj, jak widzicie, jest to naprawdę fajna, przydatna rzecz. Z rzeczy ciekawych, które mówiłem na poprzednim odcinku, ale w postprocesie, kiedy obrabiałem ten film i skracałem go o 2/4, to gdzieś mi to tam umknęło. Chciałem Wam pokazać dwa fajne skróty klawiszowe, a mianowicie pierwszy to jest funkcja F1, czyli FM F1 i jesteśmy w tej chwili w BIOSie, tak? No nie, jesteśmy w tej chwili w Windowsie. Ale nie, jesteśmy w BIOSie. Jak widzicie, fajny bajer. Możemy płynnie z poziomu BIOS przejść do Windowsa w momencie, kiedy już jesteśmy w Windowsie, jak też z poziomu Windowsa przejść płynnie do BIOSu, nie resetując komputera. Więc jeżeli by nam przyszło do głowy coś tutaj na przykład pozmieniać, na przykład botowanie już przy następnym uruchomieniu, bo coś sobie tam pomyliliśmy, załączyć, wyłączyć karty jakieś, pozmieniać porty COM, gdzieś coś tutaj podziałać, to jak najbardziej możemy to zrobić z samego poziomu Windowsa. Jest to bardzo fajny bajer. A drugi bardzo fajny bajer Wam zaraz pokażę, ale może wpierw zobaczmy, jak ten sprzęcior radzi sobie w grach. Co Wy na to? Sprawdzimy, jak to śmiga i zaraz wracamy z powrotem.
Establishing foundations. No i co? Jest kozak, nie? Nieważne, czy to gry DOS, czy to gry późne Windows, jest naprawdę fajnie. I jak zwróciliście uwagę, mamy tutaj zarówno fajną obsługę MIDI, jak też fajny dźwięk i fajny pełny ekran. I teraz część z Was powie, że oni na swoim Dellu nie mają takiego pełnego ekranu. I jak widzicie, tutaj w tej chwili mamy odpalonego Dooma. Ten Doom działa nam, jak słusznie zdążyliście zresztą zauważyć, na pełnym ekranie. Ja Wam to tutaj troszkę ustawię. I teraz drugi, bardzo ważny skrót klawiszowy przy okazji tego filmu. Dajemy sobie Fn i F7
I tak w większości z Was uruchomi się ten Doom. Dell jako jeden z niewielu producentów ma tutaj coś takiego jak hardware'owe skalowanie ekranu. I niezależnie od wersji Della, jaką posiadacie, czy to jest starusieńki XPI, czy to jest jakiś CPI, czy to jest Dell CPX, CPT, jakiś Inspiron, cokolwiek by to nie było, czy to jest z grafiką Western Digital, czy Neomagic, czy jakiś AKI, czy Nvidia. W momencie, kiedy macie na takim małym okienku, jedyne co wystarczy zrobić, to wcisnąć klawisz Fn i F7. Ciach, magia. Macie każdą jedną grę dosową, od krawędzi do krawędzi i nigdy nic już w małym oknie. Gdyby kiedykolwiek się Wam wydarzyło, że coś takiego, że z powrotem Wam się zmniejszy, no bo przykładowo rozładuje Wam się bateria, czy ustawienia BIOS przywrócą Wam się do ustawień fabrycznych, po raz kolejny wystarczy użyć skrótu klawiszowego Fn plus F7. I uważam, że to jest naprawdę super sprawa. I szczerze powiedziawszy, kurde, u niewielu producentów spotkałem się z tak dobrym skalowaniem matrycy, jak w przypadku laptopów Della. Dlatego też ja tego Della bardzo lubię. Wiele osób mi pisze, że bo to Toshiba, bo IBM, bo tak dalej. Słuchajcie, fajnie, jeżeli chodzi o kwestie kolekcjonerskie, jak najbardziej ok. IBM-y, no to tak w Polsce to się już wyrobił taki kult IBM-a, bo IBM zawsze był tak drogi, że po prostu wręcz aż nierealny i nieosiągalny dla większości zjadaczy chleba w tamtym okresie, co za tym idzie, obrósł w taki bardzo duży sentyment. Natomiast możliwości skalowania tego obrazu zarówno w Toshibach, jak i w IBM-ach są mierne w porównaniu z tym, co można uzyskać na Dellach. Dlatego też między innymi Dell dla mnie to jest taki mega duży sentyment. No i co, słuchajcie, wydaje mi się, że projekt się udał. Z tego, co rozmawiałem z Tomkiem, również jest zadowolony i chyba nie może doczekać się, kiedy dostanie ten sprzęt z powrotem do siebie. Dlatego też myślę, że nie będę go tutaj zbyt długo przetrzymywał, potestuję go jeszcze może chwilkę i odeślę go razem z tymi częściami Tomkowi, tak żeby już on mógł się tym swoim sprzętem cieszyć. Chciałbym Wam przede wszystkim po raz kolejny podziękować za wszelkiego rodzaju wkład, jaki wnosicie w budowanie tego kanału, zarówno jeżeli chodzi o wpłaty, jak też o części i dobre słowo. Wszystko się liczy, słuchajcie, każdy jakby mały, nawet budulec, każdy kamyk, każda cegiełka pozwala mi tworzyć ten kanał coraz mocniej, coraz lepiej i tak naprawdę dzieje się to dzięki Wam, ponieważ w pewnych kwestiach niejednokrotnie ja nawet jeżeli się gdzieś po trochu wypalam, no to Wy dokładacie tego opału do pieca i może się to palić dalej. Poza tym, cóż, wydaje mi się, że sporo ciekawych projektów przed nami. Ostatnio udało mi się też parę fajnych rzeczy zrobić. Między innymi udało mi się złożyć z 3 różnych matryc matrycę do Armady 1700, którą od jakiegoś czasu próbuję zreanimować, więc myślę, że za jakiś czas też wpadnie na kanał. Przed nami również będzie jakby gdzieś tam się przebijał filmik z Toshibą P10 ze stacjonarnym Pentium 4, w której będę chciał skonfigurować 98. Dlaczego? Opowiem Wam na tamtym filmie, który będzie jej dotyczył. No i wiele innych ciekawych rzeczy, które myślę tutaj jeszcze się niebawem pojawią. A na ten moment, cóż, z mojej strony to tyle. Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia, myślę, że śmiało możecie rozważyć subskrypcję, ponieważ jak widzicie, cały czas lecimy do przodu. Dzięki, cześć.